Czy Jan Olbracht mógł zdobyć koronę Węgier? To nie jest opowieść o wojnie z obcym wrogiem. To historia o tym, jak dynastia Jagiellonów prawie rozdarła samą siebie pod Koszycami zimą 1491 roku. Wyobraźcie sobie luty, śnieg tnie po twarzach jak drobne szkło. W dole mury Koszyc, a przed nimi polski obóz. Wozy, palisady, drewniane baszty, działa gotowe do strzału. I jedna myśl w głowie Jana. Jeszcze krok i będę królem Węgier. Ale po drugiej stronie stoi ktoś, kto zna tę ambicję aż za dobrze. Własny brat. Wszystko zaczyna się od pustego tronu. W 1490 roku umiera Maciej Korwin, król Węgier, człowiek, który trzymał kraj twardą ręką. I nagle korona świętego Stefana staje się nagrodą w politycznej loterii, do której ustawiają się kolejni gracze. Jednym z nich jest Władysław II Jagiellończyk, już król Czech. Dla wielu węgierskich możnych wydaje się bezpieczny, skłonny do kompromisu, gotów potwierdzać przywileje mniej groźny dla magnackiej swobody. Ale w tej samej rodzinie jest też Jan Olbracht, młodszy brat. I to właśnie jemu część węgierskiej szlachty ma składać ofertę korony na sejmie lekcyjnym w Rakosz w 1490 roku. Tak rodzi się konflikt, który brzmi jak tytuł tragedii. Brat przeciw bratu, syn przeciw temu samemu dziedzictwu. Koszyce są tu kluczowe, nie przypadkiem. To ważny punkt w Górnych Węgrzech. Dzisiejsza Słowacja, miasto twierdza, brama na szlakach, miejsce, gdzie można oprzeć operacje wojskowe i uderzyć dalej. Jan Olbracht, energiczny, ambitny, gotów postawić wszystko na jedną kartę. Wyrusza po węgierską koronę nie jako turysta polityk, tylko jako człowiek, który chce ją wziąć. Negocjacją, presją, a jeśli trzeba, mieczem. Władysław II, starszy brat, już osadzony w Czechach, a na Węgrzech walczy o utrzymanie realnej władzy i właśnie on stanie po drugiej stronie Koszyc, jako legalnie uznawany król, który nie może pozwolić, by brat urządził mu w państwie konkurencyjny dwór polny. To nie jest tylko starcie charakterów, to starcie koncepcji. Czy Węgry będą rządzone twardo i ofensywnie, czy bardziej ugodowo pod kontrolą elit? Olbracht oblega Koszyce. I to ważne, mówimy o oblężeniu w zimie, w warunkach, które same w sobie są wrogiem. Wokół obozu powstają umocnienia. Źródła i badania o ówczesnych obozach wojskowych podkreślają, że potrafiono budować drewniane baszty i solidne szańce. To nie był byle biwak, tylko polowa forteca. I teraz najważniejsze, pod Koszycami te umocnienia odegrają główną rolę. Tylko że nie tak, jak planowali Polacy. Najpierw jest zwiat i nerwy. 7 lutego w pobliżu Koszyc dochodzi do starcia podjazdów obu stron. Taki moment, kiedy nikt jeszcze nie wie, czy jutro będzie regularna bitwa, czy tylko kolejna wymiana ciosów w śniegu. Oczywiście nie na śnieżki. A potem przychodzi 9 lutego. I w tym właśnie momencie zdarza się coś, co zmienia układ sił w kilka minut. Obrońcy Koszyc wykonują wypad z miasta. Niespodziewane uderzenie, szybkie, brutalne i trafiają w to, co w obozie najcenniejsze. Zajmują drewniane wieże i, co brzmi jak wyrok, przejmują polskie działa. To nie jest tylko symboliczna strata. W realnych oblężeniach artyleria jest narzędziem, które daje przewagę nad murami i nad przeciwnikiem. Badania o tej kampanii wskazują wręcz na skalę zdobyczy. Mowa o zajęciu 12 drewnianych baszt i utracie całej artylerii. I tu robi się ciekawie. To mógłby być moment paniki. Obóz traci zęby, ale i to trzeba Olbrachtowi oddać. Polacy nie rozsypują się. Olbracht wycofuje wojska w porządku bojowym. Rozstawia je niedaleko i wciąż stanowi realne zagrożenie. Według zestawień podanych w popularnych opracowaniach siły wyglądały mniej więcej tak.
Około 8 000 po stronie Olbrachta przeciwko nawet 18 000 po stronie Władysława. Jeśli te liczby są choć w przybliżeniu trafne, tym bardziej widać, dlaczego utrata artylerii była tak bolesna, bo przewagi liczebnej Polacy nie mieli. Czy Władysław przestraszył się Jana Olbrachta? Chyba docenił kunszt militarny brata. Nie rozpoczął pościgu i pozwolił wycofać się w szyku bojowym. I teraz następuje scena, którą ja uwielbiam w historii, bo ona jest absolutnie antyfilmowa, a jednocześnie śmiertelnie prawdziwa. Przez kilka dni obie armie stoją naprzeciw siebie. Nie w słońcu, nie w dymie, tylko w śniegu, w gotowości, z brakiem żywności i wody, z mrozem, który wyciąga energię z człowieka jak rak. I w pewnym momencie wszystkim przechodzi ochota do walki. Bo nawet jeśli jesteś rycerzem, nawet jeśli wierzysz, że korona jest na wyciągnięcie ręki, to gdy nie masz co jeść i czym poić koni, twoja odwaga zaczyna liczyć racje żywnościowe. To jest ten moment, w którym historia pokazuje, nie zawsze wygrywa ten, kto ma rację. Często wygrywa ten, kto potrafi doczekać do końca zimy, albo końca cierpliwości. I dochodzimy do finału tej zimowej rozgrywki. 20 lutego 1491 roku strony podpisują traktat pokojowy w Koszycach. Warunki są zmienne. Olbracht dostaje odszkodowanie, część ziem śląskich i tytuł najwyższego księcia na Śląsku. Ma też oddać obsadzone zamki i miasta, z ważnym wyjątkiem Preszów i Sabinów. Pozostają przy nim jako zastaw do czasu przekazania mu księstwa głogowskiego. To nie jest tylko pogodzenie braci. To jest kontakt, w którym każdy zapis mówi: nie ufamy sobie, musimy mieć gwarancję. I tu ważna uwaga, w tle działa też ojciec, Kazimierz Jagiellończyk, bo dla niego bratobójcza wojna synów to nie romantyczny dramat, tylko realne ryzyko rozsypania wpływów dynastii. Co dalej? Dlaczego Koszyce są ważne, choć to nie Grunwald? Bitwa pod Koszycami nie jest największą rzezią w XV wieku. Nie ma tu jednego teatralnego momentu przesądzenia o wszystkim, ale jest czymś innym, jest symbolem. Po pierwsze pokazuje, że w Europie Środkowej końca XV wieku polityka to nie dworskie rozmowy, to obozy, działa, mróz i utrata artylerii w kilka minut. Po drugie to epizod większej wojny o sukcesję po Korwinie, gdzie równolegle wchodzi do gry Maksymilian Habsburg, a układ w Preszburgu 7 listopada 1491 roku ustawia przyszłość regionu, bo daje Habsburgom prawa sukcesyjne w określonych warunkach. Po trzecie, Koszyce są jak ostrzeżenie. Kiedy bracia walczą o koronę, wygrywają ci, którzy cierpliwie zbierają papier, pieczęcie i traktaty. I teraz pytanie do Was. Czy Jan Olbracht był tylko ambitnym awanturnikiem, który przeliczył siły? Czy raczej graczem, który prawie wyrwał Węgry z rąk brata, ale przegrał z zimą i logistyką? Choć ta bitwa bywa wrzucona do jednego worka z katastrofą z lasów Bukowiny sprzed 6 lat, historia mówi jasno, to nie tutaj doszło do rzezi polskiej szlachty za panowania Jana Olbrachta. Mimo to ta kampania zostaje wygodnie przemilczana i nigdy nie trafiła do szkolnych podręczników, bo nie każda klęska pasuje do prostych narracji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.